Witam Państwa również bardzo serdecznie i mam nadzieję, że zdołam Państwa przekonać, że sztuczna inteligencja po pierwsze jest możliwa, po drugie daje ciekawe szanse, no i niestety, ale spróbujemy to nazwać w sposób szczegółowy i konkretny, niesie ze sobą też pewne zagrożenia. Ale o tym za chwileczkę. Proszę Państwa, każdy szanujący się wykład powinien mieć motto, dlatego że no, to jest taka myśl przewodnia. Wobec tego ja też wymyśliłem motto dla tego wykładu. I to motto brzmi: lepsza sztuczna inteligencja niż naturalna głupota. Myślę, że się Państwo z tym zgodzicie. Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, o sztucznej inteligencji w tej chwili mówi się dużo. To jest modny temat. Tutaj między innymi wyłowiłem z internetu takie wydarzenie, które za parę dni będzie miało miejsce, gdzie humaniści i przedstawicielka, a właściwie szefowa firmy Microsoft mają właśnie debatować na bardzo podobny temat. No, ja ten temat wymyśliłem niezależnie od nich, ale jak widać pewna zbieżność takich myśleń o tym, co nas czeka w świecie inteligentnych maszyn, jest dosyć powszechna. Ale oczywiście ten wykład to będzie niezależna sprawa, natomiast ja staram się Państwu opowiedzieć, przedstawić tą sztuczną inteligencję jako motor napędowy czwartej rewolucji technicznej. Tutaj są wyliczone kolejno te trzy wcześniejsze rewolucje związane z mechanizacją, elektryfikacją i elektronizacją. Sztuczna inteligencja wyznacza ten trend przemysłu 4.0 i tych wszystkich rzeczy, które no, dzieją się teraz na naszych oczach, ale jednocześnie bardzo mocno przekształcają i świat, i technikę, z którą się posługujemy, którą wykorzystujemy. Generalnie rzecz biorąc, o tej sztucznej inteligencji, którą dzisiaj będę Państwu przedstawiał, napisałem wiele artykułów i kilka książek. Ja o tych książkach dwa słowa powiem, dlatego że to będzie też jakaś taka referencja, bo wykład trwa 30 minut, już 4 minuty z tego wykorzystałem. Będę w stanie niewiele powiedzieć. Natomiast do książki warto zajrzeć, zwłaszcza, że te książki są bardzo różne. Te książki, które napisałem, są dla studentów, na przykład takie podręczniki jak ten, który tutaj widać, dla naukowców również, że tak powiem, pisałem, redagowałem, opracowywałem takie zestawienia najnowszych osiągnięć. Co roku w Zakopanem właśnie na przełomie maja i czerwca jest taka konferencja duża, Artificial Intelligence and Soft Computing, no i tam sobie zbierają się różni ludzie, jest tutaj kilka znamienitych nazwisk, redagujemy, organizujemy tą konferencję, no i staramy się być na bieżąco z tym, co się na świecie w sztucznej inteligencji najbardziej aktualnego dzieje. Ale co ciekawe i co Państwa uwadze polecam, napisałem książkę w formie komiksu dla małych dzieci. Takich 10-latków powiedzmy, którzy wkraczają dopiero w świat wiedzy, ale to właśnie ten świat będzie pełen sztucznej inteligencji. Oni będą z nią musieli żyć, tak jak myśmy musieli żyć z różnego rodzaju mechanizmami, których z kolei nie znali jeszcze nasi dziadkowie. Ta książeczka tutaj pokazana, Alicja w Krainie Przyszłości, czyli jak sztuczna inteligencja przekształca świat, ona została przetłumaczona na kilka języków, jest wydana na świecie. Jest to książka moim zdaniem udana, tego samego zdania są czytelnicy, przynajmniej z tych danych, które do mnie docierają. Natomiast w zeszłym roku napisałem książkę dla takich trochę większych dzieci, mianowicie dla uczniów szkół średnich. Ta książka nazywa się Archipelag sztucznej inteligencji, tu jest jej okładka pokazana i pojawia się pytanie, czemu ja właściwie zamiast zajmować się rozwojem tej sztucznej inteligencji, budowaniem kolejnych systemów, robiłem to przez blisko 50 lat, czemu się ciągle zwracam do tych najmłodszych? Otóż problem polega na tym, że my musimy zadbać o to, żebyśmy mieli następców, żeby tą sztuczną inteligencję, którą my jakoś tam lepiej czy gorzej tworzyliśmy, rozwijaliśmy, żeby miał kto przejąć. I ta sztafeta pokoleń jest w tej chwili takim głównym moim strapieniem. Zresztą dzisiejszy mój wykład tutaj i młode twarze, które widzę pomimo juwenaliów na sali, też właśnie skłaniają do optymizmu, że będzie być
może właśnie ten, kto po nas tą pałeczkę przejmie. No więc w związku z tym zachęcam do korzystania z tych książek, no ale najpierw, że tak powiem, omówimy sobie, czy w ogóle sztuczna inteligencja jest możliwa. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, takie troszeczkę przewrotne, no, trzeba zacząć od tego, że spróbujemy sobie wyjaśnić, co to jest istota inteligentna. Ja tutaj od razu napisałem, że jakiekolwiek podobieństwo do osób znajdujących się na sali jest wyłącznie przypadkowe oczywiście. Otóż ta sztuczna inteligencja, przepraszam bardzo, ta inteligentna istota no, ma pewne czynności, wykonuje pewne działania. Po pierwsze postrzega środowisko, widzi, słyszy, dotyka, maca, no, robi różne rzeczy, pozyskuje różne informacje, czyli ma wejścia. Ta inteligentna istota przejawia różne formy aktywności. Mianowicie no, chodzi, coś tam penetruje, manipuluje, zdobywa. Wobec tego ma pewne wyjścia. Co więcej, ta istota posiada pewną wiedzę i zdolność rozumowania. Jeżeli poprzestaniemy na tym zestawie, inteligentne przyjmowanie informacji od otoczenia, inteligentne działanie w oparciu o tą informację i wiedza wraz z możliwością jej wykorzystania, to w tym momencie może pojawić się właśnie konkurent. Pojawi się komputer i napisze, wyświetli, że ja to też potrafię. Rzeczywiście, roboty potrafią wykonywać różne czynności, sensory mogą pozyskiwać różne informacje, no a wiedza to przecież wszyscy wiemy, jakie ogromne zasoby wiedzy tkwią właśnie w systemach informatycznych, chociażby w internecie, a zdolność rozumowania też jest stosunkowo prosta do zrealizowania, bo z pewnych faktów wynikają inne i komputer takie rozumowanie może przeprowadzić. Ale pytanie, czy to jest już wszystko, co się składa na inteligencję. I w tym momencie musimy powiedzieć, że istota inteligentna, człowiek, posiada pewne dodatkowe możliwości w postaci procesów wewnętrznych. Te procesy wewnętrzne to są to, że on potrafi pewne rzeczy rozumieć, nie tylko percypować, nie tylko działać, ale rozumieć, a także przejawia intencjonalność, to znaczy potrafi do czegoś dążyć, do czegoś zmierzać. No i tego już komputery nie potrafią. Wobec tego sztuczna inteligencja ma pewne powinowactwa z naszą własną inteligencją, ale to się na pewnym etapie kończy. Pytanie, skąd się sztuczna inteligencja bierze? No bo mówimy o tym, że ją mamy, że ją rozwijamy. Pytanie, skąd ją mamy? Otóż tu są takie źródła tej sztucznej inteligencji pokazane, niektóre, powiedzmy najważniejsze. U podstawy na dole widzicie Państwo obliczenia symboliczne, ja za chwileczkę do nich wrócę, dlatego że to jest najstarsze źródło sztucznej inteligencji. Pierwsze, pierwotne rozwiązania właśnie polegały na tym, że maszynę czysto liczącą, jaką był poprzednio komputer, grupa badaczy, którzy byli zgromadzeni na takim sympozjum, zaczęła wyposażać w możliwość operowania informacjami abstrakcyjnymi, czyli symbolami. Więc ten rachunek symboliczny. Idąc dalej, mamy doświadczenia na zwierzętach, tam u podstawy, obserwacje kliniczne u osób z zaburzoną inteligencją. To bardzo dużo informacji wnosi. W lewym górnym rogu widzimy badania mózgu. Z nich wynikają pewne metody sztucznej inteligencji, sieci neuronowe, o których dwa słowa za chwileczkę też powiem. No i badania psychologiczne, analiza tego, co się dzieje w naszym umyśle w momencie, kiedy myślimy. To są właśnie źródła sztucznej inteligencji. Tu przy okazji ten symbol AI jest wypisany, Artificial Intelligence, prawda? To jest powszechnie stosowany skrót. Ta sztuczna inteligencja jest zanurzona w informatyce, ale tak nie całkowicie. To znaczy, po pierwsze, widzimy, że bywają systemy informatyczne, i to całkiem liczne, które sztucznej inteligencji nie potrzebują i nie wymagają. Do tego, żeby na przykład podliczać rachunki bankowe, nie trzeba mieć sztucznej inteligencji. Wystarczy po prostu odpowiedni program oparty na prostych zasadach rachunkowości. I jest ten kawałek tego niebieskiego okręgu wystający, mianowicie poza informatykę. To są rozważania filozofów, psychologów, kognitywistów na temat natury sztucznej inteligencji w oderwaniu od strony technicznej.
Ja zawsze używam takiej metafory, mianowicie twierdzę, że sztuczna inteligencja to jest taki archipelag wysp. Te wyspy to są takie elementy, no, że tak powiem, rozsiane na oceanie niewiedzy, ale oddzielne, osobne. Każda z tych wysp jest osobno i to jest dosyć istotne, że one są jak gdyby niepołączone ze sobą. To nie jest jeden taki monolit, jeden ląd, tylko no, opanowawszy metody sztucznej inteligencji w obrębie jednej takiej wyspy, wcale nie mamy łatwiej, jeżeli chodzi o inne wyspy, dlatego że one się bardzo od siebie różnią. Obejrzymy sobie niektóre z tych wysp. Tak jak powiedziałem, w 1956 roku na kongresie Dartmouth College po raz pierwszy została sformułowana nazwa sztucznej inteligencji i ilustrowałem to taką wysepką, która wyłania się jeszcze dopiero świeżutka, młodziutka z tego oceanu niewiedzy. Potem no, były te metody symboliczne. One są zobrazowane tutaj przeze mnie jako takie wyspy o bardzo spadzistych zboczach. Bardzo spadzistych zboczach, bo trudno tam się wedrzeć. To trzeba rzeczywiście było opanować bardzo dużo różnego rodzaju teoretycznych metod, znając rachunek predykatów, metody rachunku lambda i tak dalej, żeby zacząć coś robić. Wiem, bo robiłem to sam. Natomiast rozwiązania są takie, że są na ogół na bardzo wysokim poziomie, na przykład automatyczne dowodzenie twierdzeń matematycznych, ale no, odseparowane. One są takie oddzielne. Pomiędzy jednym a drugim nie ma przejścia. Rezultat jest taki, że te metody są po prostu w chwili obecnej bardzo mało stosowane. Jeszcze dwa słowa na temat tego, czym różni się obliczenie symboliczne i jak się charakteryzuje to obliczenie symboliczne w stosunku do normalnych rachunków, które komputery pierwotnie wykonywały. Zresztą słowo komputer to maszyna w końcu licząca. Otóż jeżeli mamy taki komputer, który nam wyliczył, że 3 razy 6 jest 18, no to z tego może na przykład wynikać, ile zapłacimy za zakupy w momencie, jeżeli do koszyczka włożyliśmy 3 kartony soku po 6 zł. I to jest wszystko. Z tego już nic więcej nie wynika. Natomiast jeżeli w miejsce tych konkretnych danych liczbowych zastosujemy rachunek symboliczny, to znaczy wprowadzimy taką formułę, którą niektórzy z Państwa rozpoznają jako prawo dynamiki Newtona, to ta formuła pozwala opisywać bardzo wiele różnych zjawisk i wyciągać bardzo wiele różnych wniosków. Na przykład jeżeli mój kolega twierdzi, że jego samochód to do setki w 3 sekundy, no to ja mu mówię, dobrze, jaka jest masa twojego samochodu? Bo to 3 sekundy to jest to przyspieszenie, masa, a jaka jest siła silnika, no to wiesz co, to ty mi tutaj nie opowiadaj, że twój samochód aż takie ogromne przyspieszenia osiąga. Po prostu możemy pewne wnioski wyciągać. Możemy wyciągnąć wnioski na przykład, jaką siłę musi rozwijać silnik rakiety, żeby wyrzucić na orbitę satelitę o określonym przyspieszeniu i określonej masie. Przypominam, m to masa, a to przyspieszenie, f to siła. Proszę Państwa, można tutaj zobaczyć, że na przykład da się wyliczyć, jaką masę musiał mieć miecz katowski, żeby obciąć komuś głowę, bo wiadomo, jaka była siła potrzebna do tego, a wiadomo, do jakich przyspieszeń zdolne są ludzkie kończyny, ręka człowieka, no więc można się dowiedzieć, jaką masę miał miecz katowski. Proszę Państwa, metody rozwiązywania symbolicznego przyniosły bardzo wiele ciekawych rezultatów, ale były właściwie takim zaułkiem, który już usycha w tej chwili. Natomiast rzeczą, która się bardzo rozwinęła, to są tak zwane sieci neuronowe. Ja się sam zajmowałem tymi sieciami neuronowymi. To są takie modele mózgu, które pozwalają po pierwsze bardzo łatwo zacząć. Tutaj ta wysepka ma takie bardzo przyjazne, niskie plaże. Wkroczyć na ten teren jest bardzo łatwo. Nawet może to zrobić uczeń szkoły średniej. Na przykład napisałem troszkę takich programów właśnie pozwalających bawić się sieciami neuronowymi. One są dostępne w internecie. Natomiast rozwiązywane problemy bywają bardzo zaawansowane. Ten szczyt jest bardzo wysoko. No, są pewne szczegóły, ale może już się nie będę nad nimi zatrzymywał. Sieci neuronowe to właśnie takie modele mózgu. Powstały w ten sposób, że ludzie badali mózg człowieka przez wiele pokoleń badaczy, morfologię, strukturę, sprawy dotyczące biochemii, sprawy dotyczące zjawisk biofizycznych, bioelektrycznych. Zebrali ogromną ilość materiału
empirycznego. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy, zwłaszcza w ostatniej dekadzie XX wieku, która była nazywana dekadą mózgu, tych informacji. Natomiast no, potem przyszli właśnie tacy faceci jak ja, mianowicie biocybernetycy, i przekształcili tą wiedzę empiryczną w zapisy matematyczne, formuły matematyczne. Skoro mamy te formuły matematyczne, to na ich podstawie możemy zbudować układy elektroniczne, które będą działały w taki sam sposób jak te fragmenty mózgu, ale możemy również zbudować program symulujący tą sieć neuronową w komputerze i ten program rzeczywiście w tej chwili jest bardzo chętnie wykorzystywany. Sieć neuronowa to zbiór właśnie takich sztucznych neuronów połączonych według określonych reguł. Oczywiście to wszystko odbywa się symulacyjnie w komputerze. Jeżeli poda się do danych wejściowych określone informacje reprezentujące jakieś zadanie do rozwiązania, no to w tym momencie wiedza, którą sieć neuronowa potrafi zgromadzić, za chwileczkę pokażę Państwu taką małą animację pokazującą, jak ta sieć się uczy. Otóż ta wiedza, którą sieć w trakcie procesu uczenia zdobędzie, prowadzi do tego, że no, jesteśmy w stanie uzyskać wynik dla tych konkretnych danych. Czyli sieć neuronową można nauczyć pewnej klasy zadań, a ona potem na tej podstawie jest w stanie rozwiązać konkretne to zadanie, które w danym momencie jest do rozwiązania. Ogromnie dużo zagadnień praktycznych, ważnych zagadnień praktycznych w ten sposób rozwiązano. No i wobec tego te sieci neuronowe są bardzo wygodnym narzędziem, a podstawą jest to, że właśnie można je uczyć. Są metody uczenia tak zwane z nauczycielem albo bez nauczyciela. Ja tu pokażę bardzo szybko taką animację właśnie tego uczenia z nauczycielem. Proszę Państwa, no więc wobec tego mamy ten jakiś przykład zadania. To zadanie, które będziemy tutaj rozwiązywać, uczyć tą sieć, będzie polegało na odróżnianiu twarzy męskich od kobiecych. Jakby nie było większych zmartwień na świecie, prawda, tego rodzaju zagadnienie rozwiążemy za pomocą sztucznej inteligencji. Otóż pojawia się tak zwany nauczyciel, który zwykle jest, dawniej to rzeczywiście był człowiek, sam pełny to rolę w stosunku do moich sieci neuronowych, które budowałem, ale w chwili obecnej to jest na ogół baza danych z odpowiednim programem serwującym te zadania i podającym poprawne odpowiedzi. No więc w tym momencie dla tej twarzy zostało podane, że to jest twarz męska. Kolejny krok procesu uczenia polega na pokazaniu innej twarzy. Nauczyciel w tym momencie mówi, że to jest kobieta. Jeśli takich pokazów, oczywiście różnych twarzy, byśmy wykonali bardzo dużo, to po pewnym czasie ta nasza sieć byłaby gotowa do egzaminu, a egzamin polegałby na tym, że czy ja to będę w stanie wreszcie wywołać, czy nie? No, oj, przepraszam. Egzamin będzie polegał na tym, że pokażemy jakieś zadanie podobne, ale nie to, które było pokazywane w trakcie uczenia. I wobec tego, jeśli sieć prawidłowo sklasyfikuje ten obraz, oczywiście, jak mówię, to jest jakieś takie zadanko raczej banalne, no to okaże się, że ta sieć czegoś się tam nauczyła, coś tam potrafi. Można pomówić jeszcze o innych metodach sztucznej inteligencji. Bardzo ważną rolę odgrywają tak zwane algorytmy genetyczne, gdzie można hodować sobie rozwiązania. To znaczy, to jest ciekawa forma rywalizacji pomiędzy techniką komputerową, techniką informatyczną, sztucznej inteligencji, a właśnie ludźmi. Okazuje się, że można zdefiniować sobie, tak jak istnieją organizmy w biologii, tak można sobie zdefiniować taki formalny organizm, takiego formalnego osobnika, który będzie przedmiotem naszego zainteresowania. Opisuje się go za pomocą tak zwanego chromosomu. Tam się zapisuje dla pewnej sytuacji określone decyzje. 0 to oznacza decyzję negatywną, 1 to oznacza decyzję pozytywną. Wybieramy najlepszy sposób postępowania metodą hodowania kolejnych pokoleń. Tam następuje jeszcze krzyżowanie, wymiana materiału genetycznego. Najzdolniejsze te tak zwane osobniki funkcjonujące w sposób czysto formalny mogą mieć potomstwo. No i ogólnie rzecz biorąc, z kroku na krok, z epoki na epokę, z pokolenia na pokolenie dostajemy coraz lepsze rozwiązania. Bardzo ważną rolę odgrywają tak zwane systemy ekspertowe. To są systemy, w których wiedza ludzi rozświetla ten mrok. Tutaj widać, narysowałem taką wysepkę, która sama jest niewielka, bo tam teorii za dużo nie ma, ale za to ta wieża
niosąca tą wiedzę jest bardzo wysoka, bo to są zwykle bardzo wyspecjalizowane systemy, na przykład do diagnostyki różnego rodzaju chorób, do różnego rodzaju doradztwa w zakresie finansowym, do doradztwa w zakresie dotyczącym rozwiązań technicznych. Wobec tego ta wiedza jest wysoka, ale wąska. Ten snop światła jest taki dosyć wąski, no a chatynka taka sobie mizerniutka, bo to się opiera wszystko na metodach automatycznego dowodzenia twierdzeń, metoda rezolucji Robinsona. No i takie elementy systemu ekspertowego to jest sam ten ekspert dziedzinowy, który posiada wiedzę i chce tą wiedzę przekazać do komputera. On tworzy tą bazę wiedzy, ale najczęściej ekspert dziedzinowy, na przykład lekarz mający świetne wyniki leczenia, nie potrafi sam tego przekształcić w takiej postaci, żeby to wykorzystał komputer. Wobec tego ten inżynier wiedzy, nowa specjalność, jest w stanie mu tu pomóc. No i potem przychodzi użytkownik, przez taki interfejs naturalny, czyli w języku naturalnym może zadać jakieś pytanie. Opis tego problemu trafia do podsystemu wnioskującego, budowanego troszkę na podobieństwo systemów automatycznego dowodzenia twierdzeń. No i potem mamy tą wiedzę ogólną, która pozwala udzielić odpowiedzi, a co więcej, tą odpowiedź można tutaj uzasadnić. Są stosowane tak zwane metody rozmyte. Komputery bardzo kategoryzują wszystko, natomiast człowiek myśląc zwykle robi to mniej kategorycznie. Logika, no może tak tutaj sobie zobaczmy. Zbiór klasyczny to na przykład zbiór studentów tej uczelni, tej akademii. Ci, którzy uzyskali określoną ilość punktów, są studentami, inni nie są. I to jest taki podział ostry. Natomiast jeżeli chcemy zdefiniować pojęcie młodzież, no to młodzież to jest pewien zbiór, który zależy od wieku, ale to przejście pomiędzy okresem dzieciństwa a młodzieżą, byciem młodzieńcem, no i potem to wychodzenie z tego młodzieńczego wieku w kierunku dojrzałości i starości, odbywa się według takiej krzywej, która tu jest narysowana. Stopień przynależności do zbioru młodzież może być niecałkowity, prawda? To znaczy nie 100%, tylko na przykład zaliczamy się niektórzy tam na to w 30%, inni w 70% i tak dalej. Ten archipelag ma bardzo wiele fascynujących zakątków, no ale ja poprzestanę teraz tutaj na tych z Państwa, których to zainteresowało, zachęcam do zajrzenia do którejś z moich książek. Natomiast chcę próbować odpowiedzieć na to pytanie, czy to nam zagraża, bo o sztucznej inteligencji toczy się właśnie taka debata. Jedni ją widzą jako coś, co nam bardzo będzie pomagało w przyszłości, inni z kolei obawiają się, że to jest forma zagrożenia. Taki Future of Life Institute wystosował list, taki swojego rodzaju ostrzeżenie, że jeżeli będziemy nieostrożnie rozwijać sztuczną inteligencję, to te maszyny nas zniewolą, a być może nawet wymordują. I w związku z tym jest to, że tak powiem, groźne ostrzeżenie. Czy należy wierzyć tym takim kasandrycznym wizjom? Czy roboty rzeczywiście przejmą świat? Mnie na ten temat pytano bardzo wiele razy i za każdym razem twierdzę, czy to w radio, czy w telewizji, czy w prasie, że to nawet w Polskiej Akademii Nauk jest taka Komitet Prognoz Polska 2000+, miałem tam referat właśnie na temat tego, czy te obawy związane ze sztuczną inteligencją są uzasadnione. Twierdzę, że nie są, dlatego że sztuczna inteligencja nie wytworzyła podmiotowości, nie wytworzyła osobowości. Te maszyny są coraz doskonalsze, one coraz więcej potrafią, ale one nigdy nie działają w swoim interesie, tylko zawsze w naszym interesie. To my im stawiamy zadania. Wobec tego ta sztuczna inteligencja jest po prostu czymś służebnym, w związku z tym zagrażać nam nie powinna. Korzystamy z niej bardzo wiele sposobów w smartfonach, różnego rodzaju popularne, chociażby takie serwisy jak Facebook. Tutaj Google ma odpowiednio też swoją placówkę sztucznej inteligencji. IBM stworzył takie oprogramowanie, które nazywa się IBM Watson i wobec tego wygrało zresztą swojego czasu jakiś tam teleturniej anonimowo. Nikt nie wiedział, kto to jest, okazało się, że sztuczna inteligencja. Z tego, czy to dobrze, czy źle, że ta sztuczna inteligencja się zawsze bardzo rozwija. Tak jak powiedziałem, ja jestem często pytany na ten temat i stwierdzam rzecz następującą. Z całą pewnością rosnąca sprawność intelektualna komputerów, rosnący potencjał intelektualny właśnie tych maszyn, tych robotów, w pewnym momencie przetnie się i przejdzie powyżej inteligencji ludzi. Ta niebieska linia to jest zmieniająca się w czasie, bo tu na osi poziomej jest narysowany czas, zmieniający się w czasie
poziom inteligencji kolejnych pokoleń ludzi. One praktycznie biorąc jest płaski, to znaczy z pokolenia na pokolenie nie mądrzejemy tak jako ludzkość za bardzo. Natomiast te roboty, te urządzenia sztucznej inteligencji no, zastartowały z bardzo niskiego poziomu. To były bardzo głupiutkie programy. Natomiast obecnie one no, osiągają bardzo duży poziom i wreszcie w którymś tam roku, za 20 lat, może za 30 lat te krzywe się przetną. O tym, że tak będzie, może świadczy przygoda z programami szachowymi. Mianowicie w szachach można wyznaczyć siłę gry taką punktacją ELO. Górna linia, którą Państwo widzicie i opisana nazwiskami, to są poziomy gry różnych arcymistrzów szachowych. Natomiast ta linia bardzo stromo pnąca się do góry, to były kolejne oceny programów szachowych. No i wreszcie te linie się przecięły. Konkretnie nastąpiło to w 1997 roku i w tym roku Garry Kasparow przegrał mecz z komputerem Deep Blue. Wobec tego to jest rzeczywiście nieuchronne, że to nas w pewnym momencie przegoni. Nakłada się na to tak zwane prawo Moore'a, które mówi, jak wzmacniają się komputery. No więc to wszystko budzi niepokój. Jeszcze raz potwierdzam moje zdanie. Sztuczna inteligencja bezpośrednio ludziom zagrażać nie będzie, bo nie ma w tym żadnego interesu. Ona nie konkuruje z nami w danym zakresie. Nie potrzebuje naszych mieszkań, naszych samochodów, naszej żywności. Po prostu istnieje sobie w innym świecie, w tym świecie tak zwanej cyberprzestrzeni. Ale są zawody, które mogą być narażone na konkurencję w rozumieniu konkurencji na rynku pracy. I to jest realne zagrożenie. Rzeczywiście jest, że tak powiem, obawa, że te roboty zastąpią ludzi w pracy. Często mnie o to pytano i niestety musiałem to potwierdzić. I to rzeczywiście jest problem. Ten problem nie potrafimy rozwiązać. Były różne pomysły, w jaki sposób okiełznać właśnie ten element konkurencji na rynku pracy pomiędzy robotami a ludźmi. Między innymi proponowano obłożenie pracy sztucznej inteligencji podatkiem. Bo jak jakieś prace wykonuje człowiek, niezależnie od tego, czy to jest praca fizyczna, czy umysłowa, to ten człowiek za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie, ale od tego wynagrodzenia płaci podatek. Z tych podatków utrzymujemy rozmaitego rodzaju służby publiczne, od służby zdrowia, policji, wojska zaczynając, a kończąc na właściwie, nie wiem, wszystkim, co nas otacza w sferze tej społecznej. Natomiast no, ktoś, kto zamiast robotnika postawi robota, już podatków nie płaci. Bo on temu robotowi nie płaci, no to z czego miałby płacić podatek, prawda? No więc to jest taki jakiś pomysł, ale to jest paliatyw, to jest częściowe rozwiązanie. Będziemy się musieli pogodzić z tym i znaleźć rozwiązania o charakterze gospodarczym i społecznym, uwzględniające fakt, że coraz więcej zawodów, coraz więcej profesji, coraz więcej obszarów aktywności ludzi mogą przejmować roboty. Kiedyś było takie przekonanie, że to dotyczy tylko pracy wytwórczej. Te tak zwane niebieskie kołnierzyki, jak to Amerykanie nazywają, czyli pracownicy fizyczni byli zagrożeni, no bo rzeczywiście zwalniało się pracowników i stawiało na ich miejsce roboty, które tam przekręcały koła do samochodów. Natomiast w chwili obecnej dotyczy to zarówno właśnie pracowników fizycznych, jak i umysłowych. Okazuje się, że ogromną ilość prac, które traktujemy jako prace inteligentne, prace umysłowe, no to mogą wykonywać roboty, na przykład w zakresie dziennikarstwa, na przykład w zakresie rozmaitych form twórczości, również w zakresie badań naukowych. I w związku z tym to jest problem, no ale tego problemu ja chwilowo nie potrafię rozwiązać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.